Siemaneczko kochani, witam w kolejnym filmie, w kolejnym materiale z cyklu Okiem Grafika. Dzisiaj weźmiemy sobie na tapet najnowszą frakcję, jaką wypuściło studio Unfrozen około 2 tygodnie temu. Pogadamy sobie na temat podłoża fabularnego, jaki pomysł się mniej więcej kryje za tą frakcją oraz klasycznie, docelowo, jak to wygląda pod kątem graficznym. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam tę frakcję, to szczerze powiedziawszy nie wiedziałam, jak mam na to zareagować. Jakoś motywy lovecraftowskie nie za bardzo pasują mi do stylu i charakteru świata Heroes of Might and Magic. Czy taki nietypowy koncept pasuje do serii? Czy może też okaże się takim dysonansem stylistycznym? Sprawdźmy to. Schizma to inaczej elfi renegaci z Alvar. Po zaczerpnięciu wiedzy swoich przodków z Wori przemienili się. Co jest trochę ironiczne, ponieważ wcześniej elfy z Awli były nazywane renegatami z Wori. Otworzyli bramę do otchłani, niższej warstwy wymiaru wody, która łączyła się z wymiarem między wymiarami, co dało im możliwość przywoływania istot nie z tej Erathii, które posiadały ogromną moc. Jednostki przedstawione w tej frakcji mają bardzo fajne efekty walki. Na przykład kultysta. Ale mam z nimi problem taki, że jest tam bardzo mała różnorodność. Chociaż przyznam, że Bloated Arbitrator przypomina mi Vlada Harkonnena z Duny, więc mam takiego ktulowego Harkonnena, a na przykład Abyssal Overseera to bym chętnie zabrała jako pluszaka do domu. Wygląda uroczo. Chociaż to jest ciekawe, Cthulhu, który wygląda uroczo. Jeżeli chodzi o jednostki, to są spójne, jeżeli chodzi o kolorystykę, tylko właśnie brakuje mi takiej różnorodności, takiej większej charakterystyki. Trochę problem jak z Rojem na początku, że również te wszystkie jednostki, trudno je było odróżnić, jeżeli chodzi o taką gradację. Jak patrzę na to miasto, to mam wrażenie takiej lekkiej estetyki z WoWa. W sumie wspominałam o tym w naszym materiale na temat Nekropolii, na temat starego designu, jeżeli chodzi o Miasto Nieumarłych. Tam również wspomniałam o nawiązaniach do WoWa i do tej stylistyki. Dosłownie jak mamy tę zimową scenerię, jakby zza winkla miał wyjść Artast i powiedzieć, że Ostrze mrozu jest głodne. Zacznijmy sobie od tła. Jest bardzo fajnie zarysowane. Ten zachód słońca i jego barwy bardzo fajnie równoważą ten szeroko dominujący błękit i te takie smugi światła, takie ocieplone światło na śniegu również robi robotę. Jeśli chodzi o kompozycję, to jest spójna. Mamy różnorodną architekturę, mamy fajne te takie łuny niebieskie, które prowadzą oko widza do głównego budynku. Możemy zauważyć latające, małe tentakle, małe ośmiornice. Taki ciekawy akcent takiego dużego stwora z mackami, który również fajnie dodaje dynamiki całemu krajobrazowi. Jak patrzę na tę wielką istotę z głębin, to kojarzy mi się walka z Keiranem z Wiedźmina 2, ale to było upierdliwe. Więc tak, to są, jeżeli chodzi o plusy, to są zdecydowanie fajne elementy wizualne. Jeszcze jeden element przykuł moją uwagę. Motyw oszronienia, który cały czas dynamicznie się zmienia, dający wrażenie takiej imersji, jakby osoba była właśnie częścią tej scenerii, jakbym znajdowała się bardzo blisko. Więc to są zdecydowanie plusy, jeżeli chodzi o cały ten zamek. Bo cała ta koncepcja lovecraftowska, średnio do mnie trafia, jeśli chodzi o Heroesy. I zastanawiałam się, bo owszem, mamy właśnie ten motyw lovecraftowski, mamy ten Abyss, ale mamy też Void, mamy kosmiczną pustkę i byłoby to fantastycznym urozmaiceniem, gdyby na przykład w tym zamku były nie tylko istoty z głębin, czy w tym klimacie, ale żeby urozmaicić na przykład o istoty z kosmosu, o potwory z kosmosu. Dodałoby to takiego fajnego smaczku. Might and Magic 6. Już na początkach gry pada zdanie przybyli z pustki. Mowa oczywiście o Kriganach. Czemu nie wykorzystać motyw potworów z kosmosu, istot z kosmosu i urozmaicić taki ciekawy pomysł na frakcję? Myślę, że wpłynęłoby to
na jeszcze większą unikalność tego zamku, tego miasta. Nie chodzi mi oczywiście o to, żeby dodać Cregan per se. Chodzi raczej o podkręcenie stylu, o dodanie takiej różnorodności zahaczającej właśnie o motyw kosmosu. Mam duże ale, jeżeli chodzi o całokształt tego zamku, jeżeli chodzi o podkreślenie istoty obiektów, bo jak barwnie i kompozycyjnie ta frakcja się spina wizualnie, to przez to, że nie ma dobrze zakreślonego focal pointu, czyli tego głównego obiektu, na którego powinniśmy kierować oczy, jak to było na przykład w zreworkowanej nekropolii, czy w zreworkowanym temple, w świątyni, gdzie nasz wzrok od razu patrzy na najważniejszą praktycznie budowlę w całym settingu. Tutaj tego nie ma. Jest aż nadto elementów, nadto budyneczków, które rozpraszają uwagę. Tak samo jak mgła. Tutaj by się sprawdziła zasada mniej znaczy więcej. Jak chwaliłam tło, bo naprawdę jest ładne, to niebo, tu góry, no świetnie to wygląda, ale kradnie spotlight głównemu elementowi, jakim powinien być ten kryształ, który jest praktycznie w centralnym punkcie kompozycji. A przez to, że nie ma odpowiedniego kontrastu i zaznaczenia, on się gubi. Przynajmniej ja miałam takie wrażenie, patrząc na cały ten screen, tak? W dodatku, jeżeli chodzi o akcenty na temat Cthulhu, to wiadomo, że to nawiązuje do otchłani. Mamy motyw śniegu, mamy tego wielkiego Keirana z tyłu, mamy latające minimacki, ale można byłoby to troszeczkę stonować. Można byłoby na przykład też podkręcić bardziej kolorystykę. Jak takie hazy atmosfera gra dobrze w nekropolii, a takie wrażenie poranku, świtu złotej godziny w przystani, w świątyni, to tutaj zagrałabym trochę inaczej. Jakby ten zamek jest ładny. Widać, że włożono w niego dużo pracy i some love, trochę dużo miłości, ale przez to, że oni zrobili takie reworki, to moje oczekiwania, poprzeczka względem zamków skoczyła do góry. I myślę, że aktualny zamek, aktualne miasto Schizm jest dobrym punktem wyjścia do reworku. Jest ciekawe, chociaż mnie osobiście jestem troszeczkę, przyznam, przejedzona, jeżeli chodzi o motywy mackowe, motywy lovecraftowskie, żeby nie było. To są super motywy. Tylko nie wszędzie, w mojej opinii, się sprawdzą. Odnoszę właśnie wrażenie, że mamy przesyt tych form, za dużo jest tych elementów. Jeżeli by podkręcić troszeczkę kontrast w odpowiednich miejscach, zabrać trochę takich elementów odciągających uwagę, bo przez to, że tego tyle jest, gracz może mieć problem ze zlokalizowaniem najważniejszych obiektów, na czym ma się skupić. Bo jeżeli spotlight właśnie kradną czy jakiś mgła, czy zachód słońca w tle. Podsumowując, Schizma wygląda efektownie, bo wygląda. Jest spójna kolorystycznie i ma fajne zabiegi kompozycyjne. Jest tutaj ogromny potencjał na naprawdę fantastyczne miasto, jak na przykład wcześniej wspomniana nekropolia czy świątynia. Problem jest tutaj w postaci brak widocznie zaznaczonego focal pointu, nie ma odpowiedniego kontrastu, który podkreślałby istotne budowle, no i przeciążenie detalami, totalnie, i efektami. Nie wszędzie mgła się sprawdzi. Chociaż jeżeli chodzi o efekty, to mnie najbardziej urzekło, najbardziej mi się podobały właśnie dynamiczna ramka i motyw ochronienia oraz ta niebieska łuna, która śmiga pomiędzy lodowymi korytarzami. To jest fajne, ale jeżeli właśnie podbije się fajnie kontrast, jeżeli popracuje się nad tym pierwszym planem, w sensie nad tym centralnym focal pointem, nad tym, żeby odpowiednio zaznaczyć te gradacje, tę ważność elementów, to myślę, żeby to bardzo zyskało, jeżeli chodzi o sam wygląd wizualny. No cóż, Unfrozen, zrobiliście fajną robotę z reworkami, podnieśliście oczekiwania, no to what can I say? To tyle, jeśli chodzi o kwestie graficzne. Nie będę wypowiadać się o lore, ponieważ nie mamy pełnej wiedzy poza tym, co jest przedstawione w materiałach promocyjnych. Więc jeżeli jak wyjdzie Olden Era i jak ogramy, to może zrobimy materiał na ten temat. Chcielibyście usłyszeć?
Jak coś, dajcie znać w komentarzach. Jak wam w ogóle podobał się ten nowy zamek, nowe miasto? Czy będziecie grać? Co myślicie w ogóle o mechanikach? Nie wspominałam o tym, ponieważ jest to materiał, który ma na celu omówienie wizualiów, ale jestem ciekawa waszego zdania. W takim razie ja kończę i widzimy się w kolejnym materiale. Ciao!